Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszy odcinek gadania o krótkofalarstwie. Gościem jest Tomek SP7Q, a my w tradycyjnym składzie Tomek PA3TA i Maciek SP9MLN. Cześć, dzień dobry. No i, no i zaczynamy. Skąd się, skąd się wziął Tomek? Tomek jest człowiekiem uniwersalnym. Zastanawialiśmy się, jaki znaczek mu przyczepić przy jego znaku. I w sumie trudno się było zdecydować. Tomku, Hackerspace, Łódź, Titawa, co jeszcze? To tak ewoluowało w czasie, bo w zależności od tego, co tam się w życiu osobistym działo i no, od jakichś terenowych historii QRP przez właśnie cały czas jakieś DIY w tle, czyli konstruowanie jakichś tam różnych dziwnych rzeczy, co zresztą odzwierciedla się moją bytnością na przykład na Burzyninie i gdzieś tam przedstawianie swoich projektów. Właśnie później przez Titawę i fascynację telegrafią. No i ostatnio w międzyczasie oczywiście Hackerspace Łódź, do którego serdecznie zapraszam. No i równolegle do tej mojej fascynacji właśnie powstała Titawa.pl, która jest takim trochę hubem dla ludzi chcących się uczyć telegrafii i znaleźć jakieś pomocy w tej materii. Co to w ogóle jest ta telegrafia? To znaczy, może zacznijmy od tego, po co nam to? Bo Przyczynków jest wiele. To tak jak z krótkofalarstwem. Po co nam to krótkofalarstwo? W dużym skrócie, bo można. Ale no jest to ewidentnie, dla mnie to był kolejny krok rozwoju w krótkofalarstwie, może w ten sposób. Z tego względu, że takim moim głównym priorytetowym zajęciem w krótkofalarstwie przez dłuższy czas był contesting. Teraz trochę nie bardzo mam na to czas, ale właśnie startując z ekipami SN7X, z SN7H, no to po prostu doszliśmy do takiego momentu, w którym trzeba było się rozwijać dalej i ta telegrafia na to pozwoliła, bo nieznajomość telegrafii powoduje, że w pewnych konkursach no nie masz szans, choć po prostu, bo są kategorie, czy tam zawody, które są w miksie. Wyjaśniając, czym jest miks, zazwyczaj w zawodach są różne kategorie. Jest kategoria, w której startuje się tylko fonią, jest kategoria, w której startuje się tylko CW, ale też bywają takie zawody, w których organizator wymusza i organizuje na przykład tylko kategorię taką mieszaną, tak? No i teraz można partycypować na pół gwizdka tylko na telegrafii albo tylko na SSB, ale jednak chcąc gdzieś tam pokonkurować, to trzeba w jedno i w drugie umieć. No i tak się jakoś zaczął ten mezalians z telegrafią. Właśnie najpierw uczyłem się głównie pod kątem startowania w zawodach i co zresztą bardzo polecam, bo to trochę nakręca progres nauki i zawody są jedną z prostszych form w ogóle, jeśli chodzi o telegrafię. Wiadomo, no tam czasami bywają szybsze tempa, ale są pewne elementy, o których później opowiem, które powodują, że to jest dla nas dużo prostsze niż na przykład uczenie się otwartego tekstu. No i jak już zacząłem startować w CW, jakieś były pierwsze sukcesy, nawet mam chyba jakieś wpisy w kategorii QRP na SP3K, na Hall of Fame. Udało się jakieś tam takie bardziej znaczące sukcesy może zająć. Całkiem niedawno też z Michałem PGP udało się nam zająć fajne miejsce w dużych, większych zawodach międzynarodowych. No tak to po prostu wygląda. A później no to już chciałem, że tak powiem, rozwijać tą gałąź dalej, no więc zaczęła się fascynacja
otwartym tekstem. Poznałem kolegów, którzy władają tym naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jak Janusz Szesian, Bolek z P4JFR, Krzysiu SQ8LUV, Jurek z Q9RFC. No to są koledzy, którzy naprawdę są na wysokim poziomie, jeśli chodzi o otwarty tekst. No i słuchając, albo może inaczej, chcąc posłuchać tego, o czym tam nawijają, musiałem jednak podszlifować umiejętność tego otwartego tekstu i pójść jeszcze trochę tą drogą. I to jest bardzo fajne, bo rozwijanie się w różnych kierunkach i taka jakby różnorodność tych treningów powoduje to, że później wracając też do zawodów, ta umiejętność, te skille są dużo wyższe. No ale wspomniałeś o fascynacji, ale powiedz, gdzie w tym wszystkim jest fan? Skąd czerpiesz przyjemność? Skąd czerpię przyjemność? Wiesz co, na co dzień zajmuję się automatyką przemysłową. Mam dużo do czynienia z komputerami. Człowiek jest taki mocno przebodźcowany i przyznam szczerze, bardzo lubię ten minimalizm, a telegrafia kojarzy, jedno z pierwszych skojarzeń moich to jest minimalizm. To jest coś, co możesz skonstruować urządzenie na jednym tranzystorze, nadajnik i już jednak wykonać na tym jakąś prostą łączność. Nie musisz mieć żadnego komputera, niczego włączone i ja czasami tak lubię, tutaj powyłączam w radiokąciku wszystkie przeszkadzajki, kartka papieru, usiądę sobie i słucham sobie telegrafii, robisz sobie łączności, potem je sobie wpiszesz do logu i to jakoś cię tam super nie rozprasza. No i też, jak wcześniej wspomniałem, dużą częścią moich zainteresowań była też praca QRP terenowa, a tutaj CW ma duże znaczenie. Kiedyś nawet przetłumaczyłem taki artykuł o trochę, jakby to nazwać, takim clickbaitowym w obecnych standardach tytule Ile waży telegrafia? I to było fajnie zrobione, bo to były jeszcze czasy, kiedy na topie były takie transceivery jak ta cała seria 8X7, czyli 817, 857, 897 i porównano 857 chyba, czy 897 i 817. Ile musisz ze sobą żelastwa w postaci zasilania zabrać, ile waży radio i tak dalej, żeby uzyskać ten sam efekt na fonii i na telegrafii. Chodziło o to, że po prostu na telegrafii przy użyciu tych 5 W jednak ten sygnał jest dużo silniejszy i żeby uzyskać ten sam efekt, uwzględniając właśnie te historie związane z tym, jak nasze ucho słyszy i że ten SNR musi być dużo wyższy dla SSB, to ile adekwatnie do tego trzeba tej mocy na SSB przyłożyć, a co za tym idzie, ile tego właśnie zasilania, radio i tak dalej trzeba ze sobą zabrać, no więc oszacowano mniej więcej ile ta telegrafia waży. Ja już nie pamiętam dokładnej wartości, to było kilka kilogramów, ale ci, którzy chodzą po górach albo chodzą w teren z radiami i noszą to w plecaku, a nie jadą samochodem czy tam jakimś innym pojazdem, to doskonale wiedzą, że każde 100 gram wniesione na górę to z każdym set metrów do góry waży razy 10 albo razy 100 i później się czuje to w nogach. Także no, mówię, ta prostota i to, że tymi prostymi środkami można tak fajne rzeczy osiągnąć. Okej, Tomku, wspomniałeś wcześniej o miejscu, o tym, czym się zajmujesz, tak? I o tych komputerach. Powiedz, jak to się dzisiaj, jaka jest skuteczność emisji analogowej i jaka jest przydatność takiej klasycznej emisji, jakim jest CW właśnie w dobie komputeryzacji i tych wszechobecnych emisji cyfrowych? Tu znowu, no, ja bardzo lubię
telegrafie, więc tak ciężko mnie gdzieś odciągnąć od tego i rzucić jakimś argumentem przeciwko, ale ja też nie jestem na przykład jakimś antyfanem łączności cyfrowych. O, może w ten sposób, bo tutaj często telegrafistom bardzo się przypina taką łatkę, że my to jesteśmy tacy mocno, jakby to nazwać, na skraju i wiesz, tylko telegrafia i najlepiej tylko z lampy, ale tak nie jest. Ja bardzo doceniam też FT8 i co tam się dzieje na pasmach. Zresztą ostatnio używam FT8 w przedziwny sposób, zaraz wam powiem w jaki. Skuteczność jest mniej więcej podobna, ale chyba troszeczkę gorsza niż FT8, więc to jest o tyle fajne, że na przykład ja mam dwie lokalizacje. Mam lokalizację wakacyjną w Burzyninie, tam gdzie odbywa się zlot techniczny, i mam drugą lokalizację tutaj w Łodzi. No i ta lokalizacja miejska jest niezmiernie trudna, jeśli chodzi o fale krótkie. Każdy, kto mieszka w mieście, to o tym doskonale wie. Ale telegrafia ratuje tutaj temat, więc bardzo często ja nie słyszę albo słyszę bardzo kiepsko te stacje foniczne, a telegrafia mi w tym bardzo pomaga. Możesz stosować wąskie filtry. Tutaj zdecydowanie się poprawia ten stosunek sygnału do szumu, jak się odpowiednio zawęzisz. No i skuteczność powoduje, że jednak tej emisji, że te sygnały są bardzo często powyżej zakłóceń. I pomimo tego, że ja miewam na przykład do S9+10 zakłócenia na paśmie 80 metrów, to i tak zawsze udaje mi się jakieś tam stacje wyłowić i z tego krótkofalarstwa mieć satysfakcję. Więc jeśli ktoś nie bardzo ma możliwość, tak, no to często te łączności cyfrowe, tak jak FT8 czy telegrafia, ratuje mu sprawę i może zostać w kontakcie z tym krótkofalarstwem, z tym swoim ulubionym hobby, no bo inaczej trzeba było to odwiesić na haczyk lub ewentualnie, tak jak wielu kolegów robi, po prostu pozostaje praca terenowa. Ale nie jest tak daleko. Oczywiście są te specjalizowane emisje do EME i tego typu historie, gdzie rzeczywiście ta skuteczność jest porażająco lepsza niż telegrafia. Ale dalej, no to za tym już stoi sporo techniki i trzeba mieć komputer i inne historie. No i tu już w tym kierunku minimalizmu za bardzo nie możemy pójść. No, to właściwie zgadza się ze starym powiedzeniem, że jak ktoś mieszka w mieście, to albo będzie DX na CW, albo nie będzie DX-a wcale. Bardzo często tak. I jeszcze tylko dodam, że właśnie chyba Marcin Iksemi kiedyś, nie wiem, czy napisał jakiś po prostu artykuł, czy wspominał gdzieś o tym w jakiejś rozmowie i robił takie pragmatyczne porównania, więc generalnie na CW jest podobnie jak na F8. No a F8 rzeczywiście tam są te momenty, w których ten sygnał jest bardzo mocno poniżej szumu, ale na telegrafii nawet jeśli tam słyszysz odrobinie zmodulowany szum, to dobry operator sobie poradzi. Oczywiście to nie będzie sytuacja, w której będzie miał komfort, będzie mógł sobie pourządzać jakiś chit-chat i pogadać sobie o czym tam mu się żywnie podoba. Będzie to zapewne wymiana znaków i raportów, no ale to samo mamy na FT8 tak naprawdę. A ja bardzo często FT8, właśnie powiedziałem, że dlaczego jak wykorzystuję w jakiś tam dziwny sposób FT8. FT8 jest dla mnie indykatorem, że pasmo jest otwarte. Wchodzę na przykład na górne pasma, sobie zobaczyć tak, o, widzę prążek od F8, czas wołać na CW. Jeśli nie widzę prążka od F8, pasmo raczej zdechło i może jednak trzeba pójść trochę niżej albo wyżej na przykład, w zależności od sytuacji. No tak, forma takiego uniwersalnego, ciągle czynnego beaconu. Dokładnie tak. Super sprawa. Non-stop ktoś tam tłucze na ten FT8, więc widać, czy pasmo jest aktywne, czy nieaktywne. Tak, to Tomek, dobra. Wspomniałeś o sprzęcie i jego prostocie. To jest dosyć ciekawy element, dosyć istotny. Faktycznie jest tak, że y, po to, żeby zacząć robić łączności y, na telegrafii, potrzebujemy sprzętu niezwykle prostego. Potrzebujemy
Prostej homodyny, a ortodoksi mówią, że i na regenie się da. Potrzebujemy nadajnika, który można zrobić za pomocą jednego tranzystora. To się perfekcyjnie wpisuje w moją opowieść, że w sytuacji awaryjnej schodzimy do piwnicy, wyciągamy jakieś stare radio, które tam leży, takie zwykłe broadcastowe, wyciągamy lutownicę, przelutowujemy parę rzeczy, wyciągamy dwa tranzystory i budujemy radio, za pomocą którego możemy nawiązać łączność w razie W, jak to się mówi. No ja bym tu trochę chciał obalić taki mit używania telegrafii w razie W. Ym, To jednak wrzuciłbym to w formę rozrywki. I rzeczywiście, jak już zupełnie wszystko zawiodło i nie masz zupełnie innych narzędzi dostępnych, bo nie okłamujmy się, w sytuacjach kryzysowych łączności cyfrowe zupełnie przewyższają telegrafię, choćby możliwość, nie wiem, użytkowania takich emisji jak Wara i w postaci maili wymieniania dużych ilości danych, nie wiem, listy jednostce poszkodowanych, czasu. jakichś informacji o lekach, bez bez żadnego ryzyka popełnienia błędu na przykład i odebrania z pomyłką i na przykład pomylenia dozowania tych leków czy coś. To tu zdecydowanie łączności cyfrowe mają przewagę. Ale tak, gdyby rzeczywiście nastąpiła taka sytuacja, w której zostałeś pozbawiony wszystkich tych narzędzi i jedyne, co ci zostało, to, że tak powiem, ulepić coś z tego, co jest w szufladzie albo w piwnicy, to jest taka możliwość. Wiesz, Ja, my z Pawłem STS-em wiele lat temu, kiedy jeździliśmy na te nasze pokazy radioreaktywacyjne, no to udowadnialiśmy, że nawet osoby, które zupełnie nigdy wcześniej nie miały kontaktu z radiostacją, były w stanie, mając ściągawkę, po 10-15 minutach zapoznania się i osłuchania z telegrafią w bardzo wolnym tempie były w stanie dekodować, tak, to co Paweł nadawał. Więc w momencie, kiedy zawiedzie wszystko, zawiodą BTS-y i tak dalej, to wydaje się, że to jednak jest ta ostatnia deska ratunku. No tak, ale mamy fale krótkie. Mamy jakiś tam kawałek komputera, który zawsze możemy podłączyć i coś tam jednak wyskrobiemy sobie na tych łącznościach cyfrowych. A propos tego właśnie uczenia przez Pawła i pokazywania tego młodzieży, to jest fajna obserwacja i im to idzie szybciej z kilku powodów. Zapewne też ta ich neuroplastyczność jeszcze jest dużo większa niż starszych osób, to jest po pierwsze. My musimy już trochę bardziej dbać o to, żeby gimnastykować ten mięsień zwany mózgiem. I oni też nie mają pewnych uprzedzeń, nie? Bo ja się często spotykam właśnie, że jak już ktoś bawi się w krótkowalarstwo, no czyta się tych różnych historii, potem o Jezus, Boże, CW to jest nie do pokonania, trzeba być tutaj gitarzystą i po prostu szyć jak Jimi Hendrix, albo nie wiem, mieć poczucie rytmu i grać na perkusji jak Jojo Mayer, albo nie wiem, po prostu nie, to już w ogóle się nie da. A tutaj bierzesz po prostu kogoś z łapanki, że tak powiem. I okazuje się, Dzieciaka, że który można. często nie ma żadnych. Tak, można, bo to w mojej opinii zupełnie inne mechanizmy tam działają i są zaszyte pod tym i telegrafii może się nauczyć każdy bez względu na to, czy on ma, nie wiem, jakieś umiejętności muzyczne, czy nie. One mogą być dla niego jakąś dźwignią i pomóc mu w tym procesie jak najbardziej, ale na pewno nie są przeszkodą do tego, żeby się tego nie nauczyć. A jak już, no to jak jak płynnie już, przeszliśmy do tematu nauczania, no uczenia się właśnie, telegrafii, to zanim Tomek zahaczy, to ja wam coś pokażę. Część z was pamięta przedmiot. To jest płyta winylowa. Nie wszyscy Oczywiście. wiedzą, że to jest płyta winylowa, żeby było śmieszniej. Maćku, Ale jeszcze raz większość proszę, wie. jeszcze raz proszę. Bo teraz, no dawaj, pokazuj tą płytę. Dokładnie. To ja jestem wielkim fanem tego nośnika. Tak, Ja to ty też wiesz, bardzo lubię. ty wiesz, co to jest. Tomek też jeszcze pamięta, ale są ludzie, którzy nie wiedzą. Ale to jest okładka tej płyty. Piękna To jest sprawa.
słynna płyta do nauki telegrafii. Nie wiem, czy tu znajdę rok. Nie widzę. Z tyłu wygląda tak. I na obu stronach są Widzę, że jeszcze uprawiane wojskowa metoda nauczania. jeszcze Grupami pięcioznakowymi. jeszcze wojskowa metoda nauczania. Proszę, tu jest żołnierz, który uczy dzieci, a tu jest tu jest rozpiska. Także jakby ktoś chciał, to można się uczyć również z płyty. Trzeba pamiętać, że ta płyta pojawiła się wtedy, kiedy magnetofony jeszcze nie były popularne. To ludzie tak długo nie żyją, Maciek. Ja nie wiem, nie spotkałem żadnej informacji o tym, żeby gdzieś w jakimś innym kraju wydano płytę gramofonową do nauki telegrafii. To tylko tyle. Ja chciałem pokazać to jako ciekawostkę, a No moje pierwsze próby to były już w czasach powszechności nośnika zwanego płytą kompaktową. no dobra, Gdzieś tam jakieś nagrania wypaliłem sobie na płycie i próbowałem się uczyć. No, okej, skoro Maciek nam już pokazał taki piękny eksponat muzealny, Tomku, jak się uczyć? Jakie są metody? Które są lepsze? Które łatwiejsze? Które szybsze? A może takich nie ma? To jest temat rzeka. Opowiadałem też kiedyś o tym na Burzeninie. Nie ma jednej dobrej metody. Wynika to z prostego faktu, że każdy z nas ma ze sobą różne doświadczenia, tak? I pochodzi z różnych obszarów i w inny sposób podchodzi do uczenia się, nawet do uczenia się rzeczy, których uczy się na co dzień. Nie wiem, czy w pracy, czy jeszcze na etapie nauki na uczelni i tak dalej. Więc dla każdego coś trochę innego może działać. Ja mogę powiedzieć, co u mnie działało i jakie ja błędy popełniłem, które wiem, że popełniłem, a później starałem się je naprawić. I później już w trakcie takiej pracy też z kolegami i chęci pomocy im, pomaganiu w ich nauce, też widziałem, co u nich działa. I też jakieś moje podpowiedzi pozwoliły im uniknąć takich błędów, na które się naciąłem. Jest oczywiście ta metoda Kocha i ojejku, drugą zapomniałem, jak się pan nazywa. Farnswortha? Jedna dotyczyła, chyba tak. Jedna mniej więcej oznaczała to, że te znaki po kolei, najpierw się uczymy tych najbardziej różniących się i potem dopiero dodajemy te trudniejsze elementy. Druga dotyczyła tego, żeby uczyć się jednak pełnym tempem i zmniejszać przerwy. I ja sobie wymyśliłem później taką metodę mieszaną, więc zrobiłem sobie taki szereg nagrań, w których prędkość była oczywiście docelowa i to było 18 WPM lub więcej. I to jest ta jedna z podstawowych rzeczy. To znaczy, musisz zacząć uczyć się tempem takim, który nie pozwala ci na liczenie elementów w znaku. Tak? No bo jeśli będziesz coś nadawał jakimś bardzo wolnym tempem, teraz literka V, to możesz sobie policzyć zdecydowanie czego tam jest, ale jak już sobie zrobimy 18, 20, no to już raczej nie policzysz tego. A to chodzi o to, żeby naszą głowę nauczyć pewnych wzorców i potem doszlifować to do takiego momentu, w którym podświadomie będziesz te wzorce rozpoznawał. I to jest takim kluczem do tego. Więc tutaj mówię, tak jak kiedyś taką fajny wykład a propos uczenia się mowy i generalnie języków. W naturalnym świecie właśnie tutaj tak samo jak w telegrafii. Najpierw się uczymy tych prostych rzeczy, czyli podstaw. Tak samo dziecko najpierw zaczyna rozpoznawać podstawowe zwroty, sylabilizować, czyli my tak samo uczymy się najpierw tych zupełnych podstaw, literek, cyferek, potem uczymy się prostych zwrotów, czyli jakiś tam BK, BT, oczywiście QTH, QRM, QRN i tak dalej, a potem dopiero
tym już najwyższym, powiedzmy, levelem dla mnie jest jednak otwarty tekst. Więc trzeba zadbać o to, żeby to tempo nie było za niskie, uczyć się tym docelowym tempem. Na początku można sobie trochę zwiększyć przerwy, ale docelowo w lekcjach jednak używać pełnego tempa. Miałem takiego kolegę, który uczył się z dużymi przerwami i powiedziałem, no dobrze, ale czy ty później to zacieśniasz? I czy to tempo efektywne jest pełne? No on powiedział nie. Ja mówię, no dobra, mówię, uparłeś się, że tak będzie, ale mówię, gwarantuję ci, że będziesz się uczył tej kaligrafii 2 razy. No i niestety tak było. Później wrócił do mnie i mówi, kurde, nie mogę cię posłać od razu i inaczej to zorganizować. Kolejną rzeczą jest zmienna długość tych zlepków, które sobie używamy do treningu. Właśnie to, co powiedziałem, Maciek wyciągnął i tam na odwrocie tej płyty widzę, że te kolumny są takie piękne, równe i one są po 5 znaków. No i teraz pytanie, czy jak ja z tobą rozmawiam, to czy my używamy słów, które zawsze mają 5 znaków? No nie. Nigdy. A nasza głowa ma coś takiego, że my bardzo szybko się przyzwyczajamy do pewnego, dosyć szybko jednak rozpoznajemy prawidłowości i potem ich oczekujemy. I teraz jak nauczymy się tych 5-znakowych, to moim takim dużym problemem było to, że po tych treningach później jak coś leciało dłuższego, czy leciało dłuższe słowo i ja po prostu moja ręka się zatrzymywała w pisaniu, czy ja się po prostu zacinałem na tym 5. elemencie i To tak, ja ale jestem, leci ja przecież, jestem nie? Tomku, jakby potwierdzeniem tego, co mówisz, bo ja opanowałem póki co sztukę odbierania raportów, odbierania znaków i tak dalej, tych pięcioznakowych zlepków, tak, tych grup, i w momencie, kiedy trzeba zbuforować coś dalej, zaczyna się duży kłopot. Okej, te grupy 5-znakowe rzeczywiście są dosyć dużym problemem. Ja w ogóle zaczynałem od zwięzłego podręcznika telegrafii, chyba tak to się nazywało, Łukasza Komsty z 8QED i w ogóle chwała mu za to, że on to napisał i przygotował te nagrania. Całe pokolenia się telegrafistów uczyło na tym, ale to jest moim zdaniem trochę błędna droga, trochę inne podejście powinno być do tego i właśnie nawet już na LCW.net na przykład można sobie ustawić, bardzo polecam, jeśli ktoś korzysta z tego narzędzia, to w ustawieniach trzeba sobie zmienić na tą zmienną długość grup, bo mówię, my się bardzo szybko uczymy jakichś prawidłowości i potem się okazuje, że jest właśnie ten problem, że oczekujemy cały czas kolejnego znaku. Nie wiem, jak to było w tych depeszach właśnie wojskowych, być może to było tak właśnie, że odbierałeś nielogiczny jakiś tam ciąg, tak? I to było pogrupowane w jakiś sposób, zanosił to chłop radiotelegrafista do dowódcy, dowódca tam patrzy, okej, ABSTG 5D, otwiera książkę kodów, aha, to nam jest do natarcia na przykład i okej. I w tym zastosowaniu to jak najbardziej się sprawdza, ale my nie jesteśmy w wojsku i nasze zastosowanie jest zupełnie inne, także musimy tutaj zastosować też adekwatnie inne podejście, tak? I trzeba sobie to dywersyfikować i te różne długości stosować. Wtedy nam się głowa nie przyzwyczai do tego. Będzie to może trudniejsze na początku, na przykład do nauczania, ale przyniesie pozytywny efekt oczywiście. Nie? Okej. I chyba jest jeszcze jedna taka zasada, o której chciałbym bardzo wspomnieć. Bardzo dużo z nas krótkofalowców zaczyna od doktoryzowania się właśnie, która metoda jest najlepsza. I na tym kończę. Okej. To moje pytanie, nie moje pytanie, które rozwinie ten wątek, jest takie. Jak buforować więcej? Czy to jest tylko kwestia samego ćwiczenia, że im dłużej ćwiczysz te różne grupy o różnej długości, w pewnym momencie mózg zaczyna się przyzwyczajać i zaczyna dekodować, że tak powiem, całe słowa, całe zwroty, całe zlepki? O, to bardzo, bardzo szybko przeskoczyłeś do tego elementu. To od tego, co powiedziałeś na początku, do tego, co jest na końcu. O, to jest bardzo, bardzo długa droga. Także może tak. Ja jeszcze skończę ten wątek właśnie z tym szukaniem najlepszej metody. Nie szukajcie najlepszej metody. Zacznijcie sobie od LCW.net albo zapiszcie się do jakiejś grupy, do CWOPS-ów na przykład i
i lećcie tam po prostu z mentorem, albo lećcie sami na LCW. Nie przekopujcie internetu, bo skończycie tylko na tym, że będziecie wiedzieli, że jest 1000 metod i będziecie cały czas w tym samym miejscu. No to po prostu trzeba zacząć i trzymać się tego i już. A to, o czym ty mówisz, tak, to jest jakiś pewien proces, bo na początku no to ty się skupiasz i bardzo dużo energii poświęcasz na to, żeby w ogóle coś odebrać. Później zaczynasz to, przychodzi ci pewna łatwość i potem wtedy dopiero wprowadzasz sobie taki element albo starasz się właśnie buforować. Najpierw jedną literkę, potem dwie, 3, w zależności od tego, kto jakie tam ma możliwości, a z tym słuchaniem całych słów to jest bardzo często po latach. To w sensie, jak jesteś już osłuchany z pasmami i pracujesz bardzo dużo, masz tych godzin wysiedzianych na pasmach sporo, to wtedy rzeczywiście, czy to właśnie w otwartym tekście, czy nawet w takich łącznościach casualowych, gdzie tam wymieniasz sobie podstawowe informacje, to ty wiesz, że już ktoś ci nada ICOM 7300, albo że to jest QRM, albo że to jest Łódź, albo że imię jest takie, albo inne, bo już gdzieś to tam w twojej głowie te właśnie schematy siedzą i automatycznie to rozpoznajesz. Ale to jest dłuższy proces. Wspomniałeś, Tomek, o LCW.net. My oczywiście zapiszemy adres w opisie do filmu, natomiast no jest sporo ludzi, którzy tego nigdy nie dotknęli, nie próbowali, może po naszym filmie spróbują zająć się telegrafią. No jak się tam wejdzie, to trzeba sobie to wszystko jakoś poustawiać. Trzeba sobie wybrać jakąś metodę, trzeba jednak dokonać pewnych wyborów, pewnych ustawień po to, żeby ta nauka miała sens i żeby była skuteczna. Nie wiem, czy w tej chwili może wspomnij o tym, a potem spróbujemy kilka podstawowych rzeczy spisać, które trzeba sobie na tym LCW.net ustawić, po to, żeby można było samemu zacząć w skuteczny sposób uczyć się telegrafii i nie zniechęcić się natychmiast. Okej. W ogóle fajna jest historia z twórcą LCW.net, z Fabianem. W ogóle Fabian ma chyba teraz również polski znak SO5CW, jeśli nie pomyliłem. Tak mi się wydaje, a to wynika z tego, że jego małżonka jest Polką. I Ten chwała mu w polski ogóle znak za to to. ślad zawsze musi gdzieś tam się przewinąć. Nie ma dziedziny, w której byśmy nie dołożyli Tak. chociaż cegiełki. Tak, dokładnie tak. W ogóle jest świetnym, bardzo kontaktowym gościem i ten jego portal naprawdę przyciąga mnóstwo ludzi chcących się nauczyć telegrafii. Jest nieocenionym narzędziem. Tych narzędzi tam jest oczywiście więcej, ale my nie musimy za wiele tam zmieniać. To znaczy wystarczy sobie ustawić to tempo takie, jak chcemy, Czyli żeby jakie? ono było, czyli 18 grup i więcej najczęściej. Niektórzy mówią, że wiesz, bo na początku ci się wydaje, że ty w ogóle słyszysz 18 WPM i to jest w ogóle, Jezus Maria, to jest nie do ogarnięcia. Po gdzieś pewnie te podstawy da się ogarnąć w 2-3 miesiące i ktoś, kto rzeczywiście poświęca ten czas regularnie na to, i nie mówię, że to jest dużo czasu, tylko po prostu, że to jest regularność, tak jak z czytaniem dziecku 15 minut dziennie, ale codziennie, tak samo z telegrafią, poświęcaj na to 15 minut dziennie, ale codziennie. Nie musisz piłować tego po 1,5 godziny dziennie, bo od pewnego momentu po prostu zmęczenie nie pozwoli ci na dokonywanie jakiegoś tam progresu w tym. I musimy tylko sobie dostosować tak naprawdę tempo, wysokość tonu do taki, który lubimy, jest dla nas przyjemny, i tą zmienną długość grup i hajda do przodu i po prostu pilnować tej regularności i urozmaicać sobie trening, bo proces nauki nie jest usłany różami. Trzeba nauczyć się tego, że pozwolić sobie na robienie błędów, tak? Czyli upadłeś, wstajesz, idziesz dalej i tak
w kółko i tak w kółko. Każdy z nas przez to przechodził, każdy z nas popełniał te błędy. Ewentualnie poszukać sobie jakiejś grupy wsparcia właśnie, czy zapisać się do CWOPS-ów, czy wskoczyć sobie na jakiś kanał telegramowy właśnie titawy.pl, czy na jakąś grupę facebookową i tak dalej. I tak, żeby nam było jednak raźniej dźwigać ten trud. Ale tak na samym końcu, jak pogadasz z każdym telegrafistą, to każdy ci powie, że to jest jednak walka z własnym charakterem i z samym sobą żeby to dociągnąć do końca, nie? Jak Także tutaj zaczynałem co byś uczyć nie się, robił, to trzeba po prostu walczyć do końca. jak zaczynałem uczyć się telegrafii po raz pierwszy, to było bardzo dawno temu, y, to gdzieś tak w połowie literek to była ta metoda wojskowa, o której wspominaliśmy, ABSTG w pięcioznakowych grupach. Mhm. To gdzieś tak w połowie znajomości literek zaczęliśmy uczyć się nadawać. To spowodowało, że ponownie zaczęliśmy liczyć kropki i kreski, bawiąc się tym kluczem. E, Jak to Okay. wygląda dzisiaj z punktu widzenia skuteczności nauki jako całości? Kiedy można dotknąć klucza? Kiedy można zacząć w ogóle próbować nadawać? Czy to jest tak, że trzeba już fajnie odbierać, żeby próbować nadawać? Czy można to robić równolegle? Czy należy po prostu ćwiczyć na przykład równomierność nadawania kropek i kresek na kluczu sztorcowym, żeby ręka się przyzwyczajała? Czy należy zacząć od razu od wiosełek i nie próbować w ogóle dotykać sztorca, zostawić sobie to na potem? Czy tu jest jakaś zależność i jak do tego podejść? Tutaj też są różne szkoły, różne podejścia. Ja jestem zwolennikiem tej szkoły, która mówi, że dobrze jest najpierw nauczyć się odbierać. Z jednego prostego powodu, bo będziesz słyszał własne błędy. I teraz, jeśli ty jeszcze kiepsko odbierasz i zaczynasz się uczyć nadawania, to ty nie słyszysz własnych błędów. I później to wszystko będzie na paśmie. Ty będziesz na paśmie, będzie ciężko odebrać to, co nadajesz, bo albo będziesz sklejał elementy, albo to tempo nie będzie zachowane i to będzie po prostu poważny problem, tak? A w momencie, kiedy jednak nauczyłeś się tego odbioru, to ty sam będziesz słyszał, że kurde, to nie brzmi tak, jak powinno, jak z generatora. A to w telegrafii najważniejszą rzeczą jest timing, czyli te elementy muszą się pojawić w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi przerwami i to jest podstawa tej emisji tak naprawdę, no bo to jest przerywana fala i tyle, tak? Także tu nie ma żadnych czarów. Ja jestem też zwolennikiem tej metody, nazwijmy to amerykańskiej, że tam koledzy zalecają, że najpierw siadamy do manipulatora dwudźwiękowego, na klucz przyjdzie czas i tutaj tak samo właśnie z tego powodu, że jednak manipulator powoduje to, że klucz elektroniczny pilnuje nam odstępów, zdecydowanie nam mocno pomaga i to nasze nadawanie jest dużo, dużo ładniejsze, plus słyszymy to, co nasze błędy, a dopiero wtedy siadamy do sztorca. Chyba że rzeczywiście ktoś jest tak zakochany w kluczu sztorcowym i dla niego jest celem na przykład nauczenia się telegrafii to, żeby mieć jakiś tam wysoki level nadawania na sztorcu i nie wiem, chcę osiągnąć, tak, chcę trafić w to samo miejsce, gdzie na przykład Jurek SP3 SLU, któremu wielokrotnie zarzucano w zawodach na kluczach sztorcowych, że nadawał z automatu, a no on jest rewelacyjnym mistrzem sztorca, bezkonkurencyjnym chyba tutaj u nas w SP. No to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się uczył tego sztorca, ale wtedy polecam też poszukać sobie mentora. To znaczy ktoś, kto jednak będzie pomagał ci i pilnował tego, żeby to nadawanie było odpowiedniej jakości, ewentualnie wspomaganie się jakimś softem. Tego softu niestety za dużo nie ma. Można próbować na przykład używać części dekoderów czy kluczy w stylu K3MG i patrzeć, czy te dekodery nas dekodują. One dosyć
często wymagają raczej właśnie bardzo ładnego nadawania, więc jeśli coś skrewimy, to będzie widać, że to nasze LCW nie jest takie, jak być powinno. Ale klucz torcowy jednak jest taką kropką nad i w tej zabawie. Tak samo jak Bóg, czy jakiś tam inny rodzaj kluczy semiautomatycznych typu QTI na przykład. Ja rozumiem, że to jest kwestia również tego, jak przy grze na instrumencie, kwestia tego, żeby ktoś, kto wie, skorygował ci ułożenie ręki, skorygował ci postawę, bo jak nabierzesz złych nawyków, to potem nie da się przeskoczyć pewnego poziomu. Oczywiście są ludzie obdarzeni talentem niezwykłym, którzy czegoś takiego nie potrzebują, ale często jest tak, że po co się męczyć samemu i potem tą rękę wyginać, skoro można łatwiej. No tak, no to jest tak właśnie na początku mówiliśmy, nie? Że ktoś będzie miał talent, będzie miał lepsze poczucie rytmu i tak dalej, i jemu to będzie po prostu szło dużo gładziej i on będzie dużo lepiej to słyszał, a drugi jednak będzie potrzebował pomocy z zewnątrz, ale to nie oznacza, że on tej bariery nie pokona i że się nie nauczy tej telegrafii do takiego poziomu, który będzie używalny i będzie dawał mu bardzo dużo satysfakcji. A jakie są najczęściej popełniane błędy przy nauce nadawania na sztorcu? Obraz kontrolny oznacza, że dotarliśmy do półmetka. Nasza rozmowa z Tomkiem trwała na tyle długo, że wygenerowała około 90 minut użytecznego materiału, który zdecydowaliśmy podzielić na dwie części. Za 2-3 tygodnie zaprosimy Was na drugą część naszej rozmowy, z której dowiecie się jeszcze więcej o tym, jak uczyć się telegrafii, jak nie bać się wejść w eter, co robić, żeby telegrafia była łatwa, miła i przyjemna. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam na kolejne nasze materiały. Ja jestem Tomek, mój znak to Paweł Adam Trójka Tadeusz Adam. Wraz ze mną był Maciek z P9 MRN, a naszym gościem Tomek Stefan Paweł 7 Quebec. Trzymajcie się ciepło. Cześć.